Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem zrecenzuję dla Was zbiór reportaży pod tytułem Izrael już nie frunie. Jak możecie zobaczyć tutaj, napisane przez Pawła Smoleńskiego. Zapraszam. No więc oczywiście mógłbym wyjechać z tekstem, że o zmarłych albo mówić dobrze, albo mówić wcale, bo Paweł Smoleński niestety zmarł 2 maja tego roku, 23. No ale oczywiście nie będziemy iść za tą zasadą. O czym jest ta książka? Jest to zbiór krótkich reportaży o współczesnym Izraelu, wydanych po raz pierwszy w 2006 roku, a więc raczej nie zobaczycie tam za wielu odniesień do współczesności. Całość ma 320 stron. Autor rozmawia z rozmaitymi Żydami z różnych klas społecznych i grup etnicznych. Jednakże zasadniczo udaje mu się połączyć to w jedno. Autor też, jak można sprawdzić, napisał chyba przynajmniej 3 inne książki ogólnie o Izraelu i o Żydach, więc był niewątpliwie ekspertem w temacie. No, tyle, że mój problem polega na tym, że brak nie pełna, ale ma tam jakieś całkiem fajnie wyświetlające się na Kindlu ilustracje. Tutaj macie przykład. I zasadniczo zaraz przejdę do jej oceny, bo jedna rzecz to to, że prawie nic nie zapamiętałem, ale druga rzecz to taka, że sobie coś tam jednak zaznaczyłem. Na przykład z rozdziału, w którym mamy do czynienia z Edgarem, czyli jakąś gwiazdą młodej literatury izraelskiej. I tutaj zaznaczyłem sobie, że ten właśnie Edgar przyjechał z Izraela do Polski razem z rodzicami. Matka woli czytać polskie przekłady utworów syna niż hebrajskie oryginały. Napisał zbiory opowiadań Gaza Blues i Pizzeria Kamikaze tłumaczone na wiele języków. Zyskał sławę, kiedy po zamordowaniu przez żydowskiego fanatyka premiera Ichaka Rabina wydał opowiadanie Rabin umarł, traktujące o kocie imieniem Rabin przejechanym przez motocykl. Więc zasadniczo tutaj chyba to sobie zaznaczyłem ze względu na to, że chciałem sobie po prostu w przyszłości przeczytać te książki. Natomiast zaznaczyłem sobie jeszcze jakiś monolog, który autorowi powiedział chyba jakiś profesor izraelski. Ja tam nie wierzę w stwórcę, wyjaśnił. Nie przestrzegam szabatu, nie wiem co to koszerna kuchnia, a może przywołuję go tylko wtedy, gdy zastanawiam się, jak zapłacić podatki, albo kiedy choruje mi matka, kiedy dzieci przynoszą ze szkoły złe oceny, kiedy myślę, że jestem do niczego i tylko on może mnie podnieść. Nie sądzę, bym pod tym względem różnił się od większości ludzi. Taki już jestem i jakoś z tym muszę żyć. Ale wierzę, że to święta ziemia, bo gdyby było inaczej, nic nie miałoby sensu.
To jest kolebka i źródło. Tu był początek wszystkiego. Dla mnie, dla ciebie, dla muzułmanów. I za to, że mogę tu żyć, błogosławię Pana. Choć przecież myślę, że go wcale nie ma, albo się mną nie interesuje. Już wiedziałem z niewzruszoną pewnością, mówi autor, że w tym brzydkim Ashdod mieszkał kiedyś, a może mieszka do dziś, stary Żyd z Rumunii, którego słowa zapisał Amos Oz. Chyba że jego nerki definitywnie odmówiły posłuszeństwa. To właśnie był jeden z cytatów z końcóweczki książki. No ale jeśli chodzi o moją ocenę tej pozycji, no to zasadniczo z przykrością muszę powiedzieć, że praktycznie nic z książki nie zapamiętałem. Jest, myślę, to powiedziałbym grzech kardynalny wszelkich książek, żeby one nie wzbudziły w tobie żadnych emocji. Staram się teraz w głowie umiejscowić w czasie, kiedy ją przeczytałem, ale no na pewno jest to dość trudna sprawa. No ale myślę, że był to maj, czerwiec, raczej jakoś ten okres czasu. Być może lipiec, początek lipca. Teraz mamy początek września. Dla mnie, ja bym tą książkę mógł przeczytać pewnie jeszcze raz i bym sobie po prostu tylko przypominał w trakcie jej czytania. No, nie porwała mnie ona. Równolegle czytałem kilka innych pozycji, które wam tutaj recenzowałem, bądź będę recenzował. Niestety, jak widać, czytam dużo szybciej niż tą jedną książkę na tydzień. No ale jakoś tam staram się wpychać, żeby były przynajmniej 2 książki tygodniowo. Będę musiał wymyśleć jakiś po prostu tutaj sposób na to, żeby te książki szybciej były recenzowane, bo no chyba będę nagrywał filmiki tuż po recenzji. W związku z tym mogę tej książce dać maksymalnie 6/10. Naprawdę nie ma tam nic specjalnego. Nie jest jakiś wybitny reportaż. Kapuściński to nie jest. No i to wszystko. Dzięki za obejrzenie filmu. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania i udostępniania. Chciałbym oczywiście też pozdrowić wszystkie osoby oglądające kanał i oglądające w ogóle te filmy na, że tak powiem, na live'ie. Mam tu na myśli oczywiście oprócz Piotra Napierały i osób, które znam osobiście, to także pana kryjącego się pod nickiem Latający Talerzyk, czy też 2 panie, bodajże jedną Marzenę, a drugą być może Natalię. Serdecznie was pozdrawiam, a jeszcze jest też Maksymilian, który też chyba w miarę często występuje. Więc Maksymilian Bull, oczywiście Max Payne. Więc was wszystkich pozdrawiam i zachęcam do dalszego oglądania, bądź do polecania mi jakichś książek, które waszym zdaniem warto przeczytać. Chętnie zrecenzuję. No i już nie przedłużam. To wszystko. Dzięki. Cześć.